Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj przygotowałem dla Was grę, która dla mnie była w pewien sposób przełomowa. Właściwie wszystko w tej grze, co było zawarte w niej, było świeże. Była ta gra naprawdę wnosząca niesamowity powiew świeżości do tego skostniałego trochę rynku filmów interaktywnych. Wielu z Was prawdopodobnie tą grę zna. Nie była to, w Polsce była ona bardzo, bardzo popularna. Mówię o grze, tutaj sięgam MDK, tak jest. MDK, czyli skrót, który Wy znacie prawdopodobnie jako Murder, Death, Kill. MDK wydany przez firmę Shiny Entertainment była grą, tak jak mówię, bardzo nowatorską. Sama fabuła nie była dosyć skomplikowana. Chodziło o to, że obcy w potężnych statkach, miastach przemierzają ziemię, żeby wydobyć surowce i przeciwstawia im się doktor, który buduje specjalną stację kosmiczną. Także w tej stacji przebywa sześcioręki pies, wiem jak to brzmi, oraz Kurt Hektik, którego się wcielamy. Kurt jest głównym bohaterem gry. Posiada on specjalny kombinezon z zamontowanym od razu celownikiem snajperskim. Każdy poziom zaczyna się od swobodnego spadku w stronę miasta, tak zwany freefall, a sama gra jest strzelaniną z, można powiedzieć, elementami kombinowania. Oprócz standardowych rozwiązań w grze widzimy postać zza pleców. Oprócz standardowych rozwiązań typu strzelanie, autorzy sporo takich rzeczy zaimplementowali, które były fajne. Po prostu one były wtedy fajne. Zaimportowali na przykład coś takiego jak bobsleje, zjazd na desce. Mnóstwo tych różnych elementów w tej grze się znalazło. Shiny Entertainment w momencie, kiedy wypuścił tą grę i ja w nią pierwszy raz zagrałem, od razu stał się moim ulubionym deweloperem. Następne gry wcale mnie nie zawiodły. Giant Citizen Kabuto, też znana dosyć gra w Polsce, też była fajna, jednakże brakowało jej tego luzu i tej takiego powiewu świeżości MDK. Wiem, że wyszła potem druga część, grałem w tą drugą część, ale druga część już okazała się tylko popłuczynami po tej pierwszej części, która była naprawdę fantastyczna gra. Sama gra oprócz tak jak mówię, nowatorskiego systemu celowania stawiała też na różne ciekawe patenty, takie zwane smaczki. Przykładowo w pierwszym poziomie, gdy trzeba strącić trzech obcych ze snajperki, każdy z nich ma taką maluteńką tarczę, którą trzyma w ręku i oczywiście chodzi, żeby w te tarcze trafić. Innym razem spotykamy generała, który ma cygaro w gębie i na tym cygarze też jest taka maluteńka tarcza i można mu to cygaro wytrącić. To były takie smaczki. Mało tego, Shiny w każdym poziomie nie mówiło, co trzeba robić. Trzeba było samemu dojść o to, o co właściwie w danym levelu chodzi i jak z danej jakiejś tam sytuacji się wykaraskać. Nie było tego dużo, ale były to dosyć fajne poziomy i fajnie one były zaprojektowane. Jak głosi na pudełku napis, nie wiem czy tutaj jest, nie, na polskiej wersji nie gości, ale gościł napis, że MDK wyciśnie z Twojego Pentium 90 ostatnie soki. Tak jest, gra wymagała Pentium 90, aby się odpalić. Działało to wtedy w trybie software'owym, potem wyszły odpowiednie patche dodające obsługę Direct 3D oraz popularnych kart jak Power VR oraz 3DFX. Jednakże jeżeli chciało się odpalić tą grę na 486, pokazywał się błąd, że potrzeba mieć Pentium, ale twórcy w swojej zajebistości i w swoim jakby poczuciu humoru dali pewien kod. To był kod, tak zwany cheat, który pozwalał uruchomić tą grę na 486. To był dopiero kod, nie to co teraz, że pełna amunicja czy pełne zdrowie, tylko po prostu pozwalał uruchomić tą grę na
słabszych komputerach. Gra wykorzystywała sporo na tamte czasy nowych, znaczy może nie nowych, bo one już były dostępne, ale nie były tak bardzo spopularyzowane efektów jak teksturowanie, mapowanie, tam było chyba chyba mapowanie było, tak. Także sporo tych efektów tam się znalazło. Same plansze głęboko zapadają w pamięć. Ja powiem Wam, że na potrzeby gameplayu, uruchamiając ponownie to MDK, naprawdę świetnie się przy tej grze bawiłem. Ona jest bardzo krótka, można ją skończyć w jedno popołudnie, za bardzo nawet się nie wysilając. Ale wszystkie te smaczki, które zostały ukryte przez twórców, jak i nieukryte, rzeczy, które spotykamy w trakcie naszej rozgrywki, nowatorskie bardzo nowatorska broń, która została wymyślona przez twórców Shiny, to na przykład najmniejsza eksplozja nuklearna na świecie, albo najbardziej interesująca bomba na świecie, do której wszyscy się byli zaciekawieni tą bombą i ona potem wybuchała. Naprawdę świetne pomysły, świetne patenty. Szkoda, że później już nikt nie poszedł w tą stronę i nie stworzył tak świeżej, tak nowatorskiej gry jak MDK. Co jeszcze? Ponadto na płycie znajduje się też teledysk, nie pamiętam jakiego zespołu, MZK, coś takiego, o tej grze. Jeżeli uda mi się, ponieważ jest on zapisany w jakimś dziwacznym formacie interplayowskim, uda mi się go wyeksportować, na końcu tego vloga wrzucę Wam ten teledysk, abyście mogli go obejrzeć. Polskie wydanie MDK, jak widzicie, całe szczęście na płycie jest też wydanie angielskie, także nie jestem zmuszony grać po polsku. Samo pudełko fajne, w środku bardzo licho. Płytka, manual i kartka. Zaraz do niej przejdziemy. Płytka pokaże, że mam MDK-a, a nie samo pudełko. Manual i karteczka. Ciekawa karteczka z CD Projektu. Na karteczce możemy przeczytać: w instrukcji do gry MDK możesz znaleźć pewne nieprawidłowości, które powstały z powodów technicznych, za co Cię niniejszym serdecznie przepraszamy. Okej, mogę to przyjąć, jeżeli są to pewne nieprawidłowości. Natomiast otwierając instrukcję na słowie polskim, powiem Wam, załamka. Po prostu załamka. Nie da się tego zupełnie czytać. Przeczytam Wam fragment z instrukcji MDK. Tak jak jest napisane. Bones nie tylko udoskonalił ważkości funkcji statku kosmicznego, ale tak zmajstrował ekspres do kawy. W rzeczy samej inteligentny pies. Nocą, jeśli Siz zastanowić, to nie mamy jun kawy. Bones trochę spiźdy, próbuje robić wszystko naraz. Tak jest. Nie wiem, co im się stało, ale brakuje polskich czcionek. Przybliżę Wam, żebyście mogli zobaczyć, że nie kłamie. Jest to napisane dramatycznie i tragicznie. Czułem się, jakbym czytał oryginalną wersję Mechanicznej Pomarańczy. No niestety tutaj pokpiono polskie wydanie MDK z jakiegoś powodu. No trudno, nie będę tutaj nad CD Projektem się znęcał, jednakże no, jeżeli ktoś kupił w tamtych czasach tą grę i wydał za nią tą kwotę pełną, to i dostało takie barachło, mógł się czuć lekko zdenerwowany. No ale nie będziemy rozmawiać przecież o tym, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, jak to powiedział kiedyś Mickiewicz. Tak czy tak, MDK stanowi dzisiaj dla mnie naprawdę kamień milowy gier komputerowych. Nie wiem, myślałem, że telefon będzie mi znowu dzwonił. Patenty, które są ukryte, te smaczki, wszystkie całe uzbrojenie, postacie, wszystko to jakoś się składa i stanowi naprawdę bardzo unikalne jakby doświadczenie. Takich gier już się teraz nie robi. Potem, tak jak mówiłem, Shiny wydało drugą część MDK2, jednakże, tak jak mówię, to były już tylko i wyłącznie popłuczyny po przewspaniałym pierwszym MDK-u. Jeżeli macie chwilę, wiem, że na Gogu jest, macie tam, nie wiem ile ona kosztuje, $6, sprawdźcie sobie tą grę, sprawia naprawdę niesamowitą radość, fajnie zaimplementowany system celowania snajperskiego,
Całkiem wesołe różne postacie, które spotykamy na swojej drodze. No i oczywiście gameplay. Fantastyczny gameplay, który wciąga i nie daje się, nie sposób się od niego oderwać. Filmy, które widzicie w trakcie mojego ględzenia, zostały przygotowane w dwóch wersjach, ponieważ pierwszą wersję odpaliłem na trybie software'owym i powiem szczerze, że no nie wyglądała ona super. Natomiast drugą wersję udało już mi się odpalić na, że tak powiem, to jest emulator 3DFX, tak zwany Glide Wrapper. I tutaj gra już wygląda dobrze. Oczywiście odstaje ona od tytułów dzisiejszych. Grafika 3D jest bardzo, bardzo uboga i bardzo prosta. W ogóle się cieszę, że te postacie są w ogóle oteksturowane, co jest też było w tamtych czasach dosyć taką nowością, ponieważ wcześniej się postaci w ogóle nie teksturowało, składało się one z tak zwanych czystych wielokątów. Tak czy tak, MDK dzisiaj nadal wciąga i nadal ma to coś, co ciągnie, żeby kolejny level zobaczyć, żeby przejść go i kolejne tamto miasto zniszczyć. Bardzo fajny tytuł. Tak jak mówię, oczywiście może inaczej, jeżeli macie poniżej 25 lat, nie sięgajcie po tą grę, bo powiecie, że ja wam tu powiedziałem, że gra fajna, wydaliście pieniądze, a okaże się to barachu. To nie tak, ja mówię o wszystkich grach, które są klasykami. Dla mnie, dla osób w wieku od 30 lat w górę, czy tam od 25, te gry pewnie są znane i też patrzy się na nie z takim lekkim sentymentem, tak jak ja patrzę na MDK-a. I no tak jak mówię, jeżeli interesujecie się historią gamingu, bo o tym jest właściwie mój blog, sięgnijcie po MDK-a i naprawdę warto w niego zagrać i poznać tą grę i historię Kurta Hektika, no i tego psa sześciorękiego i doktora Fluxa. To tyle. Mam nadzieję, że namówię Was, żebyście sięgnęli po MDK-a, a jeżeli nie, to chociaż zapoznajcie się z gameplayem podczas mojego ględzenia. Świetna gra, świetny tytuł, rewelacyjny gameplay i gigantyczna masa świetnych pomysłów, których potem już nikt jakoś więcej nie pociągnął. To tyle. MDK pozostaje w mojej głowie jako tytuł przełomowy. Nic się nie zmieniło. Włączając tą grę po tylu latach, nadal uważam, że gra jest super zajebista. I tyle. Pozdrawiam Was Energik. Trzymajcie się i do następnego. Cześć. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais être très heureux pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne au maître ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a